Cześć, witam Cię na kanale Fotografii Analogowej. Dzisiaj zapraszam Cię na instrukcję obsługi Flexareta. Flexarety z punktu widzenia obsługi podzieliłbym na trzy grupy. Starsze, czyli model 1, 2 oraz Flexaret Standard z 65 roku powiedzmy, oraz modele 5, 6, 7. Pomiędzy nimi jest jeszcze model 3 i 4, to jest taki przejściowy model, osobno go omówię. Ale czym one się przede wszystkim różnią, te starsze od nowszych? Sposobem zakładania filmu. Znaczy ogólnie, co to jest? To jest lustrzanka dwuobiektywowa jak najbardziej na błonę zwojową typu 120 i do starszych, to ja pokażę, zakłada się na takiej zasadzie, że mamy okienko, na które musimy ustawić nasze klatki filmu. Żeby otworzyć Flexareta, tu mamy przycisk. Ten przycisk może być zablokowany i zresztą polecam zablokować go do robienia zdjęć już po założeniu negatywu, w ten sposób, że go kręcimy, aż go zakręciliśmy i w tej chwili nie da się go nacisnąć, nie da się otworzyć. Zdarzyło mi się niechcący otwarcie takiego, ponieważ nie zablokowałem, zdarzyło mi się otworzyć go w trakcie robienia, jak miałem w środku negatyw i go prześwietlić. Otwieramy, rolka standardowo została po ostatnim negatywie na dole, więc trzeba ją przełożyć na górę. Pociągamy rączkę w tych modelach z lewej strony i tak samo tu rączkę z prawej strony, czy zakładamy najpierw na tamtą stronę i teraz z drugiej strony zakładamy. W nowszych modelach robimy to troszkę inaczej, pokażę. Zakładamy negatyw, oczywiście tak samo, czyli najpierw na lewą stronę, później na prawą. Sprawdzamy, czy dobrze wskoczył. Korbka musi wskoczyć na miejsce. O, wskoczyła. Przewijamy go do przodu. Tu musimy trafić w szczelinkę, wkładamy w szczelinkę. I co? No i teraz tak, żeby ten napis start mniej więcej był po środku. Jest po środku, zamykamy, zakręcamy. Polecam zakręcać, ja naprawdę prześwietliłem. I tu mamy wizjer. Za takim X-em to jest zamknięty, tak jest otwarty. I w tej chwili kręcimy, przekręcamy tak długo, aż zobaczymy tutaj w środku cyfrę 1. Najpierw, zanim ta cyfra 1 się pojawi, tutaj mi trochę to światła oślepiają, bo normalnie jest to całkiem dobrze widoczne. O, jest kreska. Po kresce będzie przerwa, pojawią się kropki, jest kropka duża, mniejsza i jest cyfra. Popatrzmy, czy ja tu widzę cyfrę. O, jest cyfra 1. I jest cyfra 1 w tej chwili. Mamy przewinięte zdjęcie, możemy zasłonić do pierwszej klatki. Co musimy zrobić? No, żeby zrobić zdjęcie, musimy ustawić ekspozycję jakoś. To jest aparat, który nie ma światłomierza, w związku z tym musimy użyć jakiegoś światłomierza zewnętrznego, na przykład takiego popularnego Leningrada 4, który, popatrzmy, o tutaj mamy wskazówkę, ona pokazuje jakieś tam parametry, my musimy sobie odczytać cyfrę, ustawić na tym tą całą cyfrę, czyli na przykład tu jest 8, ustawiamy sobie 8 i odczytujemy, jaka para, czas i przysłona będzie dla nas najwłaściwsza. Powiedzmy, że 250 na 5,6. Z przodu wyraźnie opisane są czasy. Czasy są przeróżne, czyli to zależy od rodzaju migawki zastosowanej. Te czasy mogą być od 1/150, maksymalne, od 1 sekundy do 1/150 części sekundy, ale mogą być od 1 sekundy do 1/500 części sekundy. Modele eksportowe, ponieważ to był aparat, który był w dużym stopniu eksportowany w Europie, był sprzedawany w Europie, sprzedawany był w Stanach Zjednoczonych. Tamte migawki są przeważnie, modele eksportowe miały szybsze migawki, ale tu jedna 250 nie ma, to weźmiemy 200. Pod spodem mamy przysłonę 5,6. OK. Co jeszcze? Trzeba ustawić ostrość. No, możemy ustawić ją na oko za pomocą podziałki. Widzę tamtego miejsca, jest na przykład 4 metry. Dobra, 4 metry, ale mogę oczywiście popatrzeć w wizjer, który jest całkiem dobry. Całkiem dobry. To nie jest ten z tych najlepszych wizjerów, czy najbardziej kontrastowych, ale jest całkiem dobry. Jeśli chcę dokładnie ustalić, to tutaj mam lupkę. Popchnąłem tutaj z przodu i wyskoczyła mi lupka. I w tej chwili mam lupkę, przez którą mogę tą lupkę dokładnie ustawić ostrość, przyglądając się jakiemuś tam miejscu i ustawiam ostrość, następnie chowam lupkę, ona musi tak zaskoczyć i mogę z powrotem skadrować. Mogę też użyć, jak mam otwartą lupkę, takiego wizjera szybkiego, czy kiedyś zwanego sportowym. Podnosimy tą klapkę do góry i w tej chwili pojawił mi się o taki otwór,
przez który możemy, patrząc w ten sposób, szybko kadrować. Nie możemy ustawić ostrości. Ok, mamy to wszystko zrobione, chcemy zrobić zdjęcie. Moment. Naciąganie filmu, przewijanie filmu nie jest zintegrowane z naciągnięciem migawki. Żeby zrobić zdjęcie, musimy naciągnąć o tutaj jest migawkę, a tym guziczkiem nacisnąć spust, żeby zrobić zdjęcie. Hop. I teraz przewijamy, patrząc do następnej klatki. No to tak słabo widzę. O, jest kreseczka, kreseczka, kropeczka. To myślę, że już w tej chwili jest. Sprawdzę. Jest dwójka. O, teraz jest dwójka. Jest dwójka. I tak samo. Ustawiamy ostrość, parametry ekspozycji, naciągamy migawkę, robimy zdjęcie. Ten aparat umożliwia, te starsze aparaty umożliwiają wielokrotną ekspozycję, czyli ja mogę w każdej chwili naciągnąć migawkę jeszcze raz i zrobić jeszcze raz zdjęcie. Ale też może spowodować niechcące zrobienie podwójnej ekspozycji. To znaczy, zapomniałem, robiłem zdjęcie, przewinąłem migawkę, nie przewinąłem, znaczy film przewinąłem i mogę zrobić ponownie drugi raz zdjęcie jedno na drugim. Żeby się tego uchronić, ja stosuję zasadę, że jak po zrobieniu zdjęcia, jeśli nie przymierzam się do następnego zdjęcia, to aparat zostawiam nieprzewinięty. Dopiero jak już wiem, aha, dobra, staję, robię zdjęcie, najpierw przewijam film, naciągam migawkę, robię zdjęcie. Daje to mi to, że mam mało błędów spowodowane tym, że on nie ma zabezpieczenia przed podwójną ekspozycją swojego własnego. Żeby złożyć kominek, ten kominek, muszę złożyć jedną klapkę, drugą klapkę, tył i przód i zapiąć. Po 12 zdjęciu, jeśli już doszedłem do końca, ja mam 12 zdjęcie, po prostu, bo przewijam, robię oczywiście przed otwartym, celując, robiąc zdjęcie po kolei, tak przewijam, robię następne zdjęcie, naciągam migawkę, naciągnie się migawka, robię zdjęcie, aż dojdę do końca. Jak dojdę do końca, przewijam go już do samego końca, tylko tutaj muszę zobaczyć, gdzie ja jestem w tej chwili. Jestem 9 zdjęcie, 10, 11, o 12 zdjęcie, 12 ostatnie zdjęcie robię, bo tu możemy zrobić 12 zdjęć i następnie przewijam tak dłuższą chwilę, tak więcej niż pomiędzy zdjęciami, ale ja słyszałem, jak zeskoczyła z tej rolki dolnej papier zeskoczył. W tej chwili jak go otworzę, muszę odkręcić znowu, ale to jest bardzo dobre. Jak na początku nie zabezpieczałem, to mi się zdarzyło otworzyć. O, i mamy negatyw przewinięty, raczej zrobiony już, zaklejamy, chowamy go do kieszeni, do torby. Tak robi się zdjęcia, wykonuje się modelem 1.2 lub Flexalet Classic. W modelach nowszych 5, 6, 7, które są często pisane jako automat, przewijanie czy zakładanie filmu odbywa się troszkę inaczej. Inaczej, to znaczy rolkę. Tu nie ma rolki, który to jest w ogóle model. 7. O, ostatni, najfajniejszy, zaraz powiem dlaczego. Tu, żeby założyć rolkę do góry, to odciągam rączkę od przewijania. I tak samo, tą zakładam tu i wskakuję. Jest. Jest? Nie jest. Nie jest, bo musi się ładnie, płynnie obracać. O, teraz wskoczyła. Dobrze, ten film, mamy tutaj drugi jeszcze film, który jest świeży. Start, OK. Zakładamy go podobnie do tamtego modelu, czyli najpierw z lewej, później z prawej. To się w niektórych modelach się zmieniało, to znaczy było tak, że w ogóle nie było tej rączki w którymś modelu. Przez te przekładamy i szukamy w środek, wkładamy go w środek. Przytrzymuję, żeby mieć pewność, że on złapał. I teraz muszę obracać tak długo, aż kreska, zaraz pokażę jaka kreska. Jest kreska, ta kreska spotka się z tymi kropeczkami. Tu są kropeczki. To jest model 7. W modelu 6 te kropeczki znajdują się w ciut innym miejscu, czyli znajdują się niżej. Ale to nie ma żadnego znaczenia, na te kropeczki musi być. Kropeczki, kropeczki. Przewijamy. Jest. Zamykamy. Zakręcamy. Sprawdzamy, czy licznik jest 0,0, 0,0 i teraz obracamy tak długo pokrętem, aż dostaniemy opór.
Jest opór. Tu powinna być cyfra 1. Jest cyfra 1, jest cyfra 1, aparat jest gotowy do robienia zdjęć. Tak samo, lupka, wizjer, lupka w tych modelach znajduje się z tyłu, w tych późniejszych modelach, bardzo fajny sposób, bo mamy ją wygodnie z tyłu, otwieramy i zamykamy, jest dużo szybszy. Sam kominek jest taki, że możemy go zamknąć w taki sposób. Nie ma już tego, że klik, 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 tylko go szybko składamy, szybko rozkładamy. Tu są takie dwa punkty zaznaczone do tego, żeby go złapać i otworzyć w sposób wygodny. Nie musimy szarpać go w żaden sposób. Ściskamy leciuteńko, pociągamy i to bardzo ładnie się otwiera. To jest bardzo dobry aparat, bardzo wygodny. Z przodu mamy oczywiście, tu mamy ustawienie ostrości, czyli odległości ze skalą głębi ostrości. Tu pomiędzy tymi dwoma pokrętłami, nie wiem, śrubkami, jest skala odległości. Jeśli ustawię tak jak w tej chwili na przykład na 3 metry, to przy przysłonie, nie wiem jak to widać w tej górnej kamerze, przy przysłonie 8 mam ostrość od 2,5 do prawie 4 metrów. I to bardzo dobrze widać. Jeśli robię na większe odległości, to używając większych przysłon wiem, jaką mam dokładnie ustawienie głębi ostrości. W modelu 7, bo w modelu 6 trochę inaczej to wygląda, mamy zintegrowany czas i przysłonę. Według tego światłomierza, jeśli ja zmierzę tym światłomierzem i pokaże mi 8, to ja tutaj, tu muszę ustawić, żeby pokazał mi 8. Tak obrócić, żeby ten ząbek pokazał 8. I w tej chwili, jakbym nie przekręcał, nie obracał pierścieniem, zmieniając czas i przysłonę, to zawsze będę miał tą samą ekspozycję. Ja teraz tego sprawdzam sobie z boku, tu z boku. Jaki jest, tu odczytuję, przysłona i czas. Przesuń się. To jest samowyzwalacz akurat. I mogę w każdej chwili i w ten sposób mogę ustawiać sobie czas i przysłonę. To jest wygodne i szybkie. W tych modelach szóstce, takich, które tutaj mam, pożyczone mi, bo to nie moje aparaty, muszę oczywiście wspomnieć o tym, że te aparaty pożyczył mi pan Piotr ze swojej kolekcji aparatów czechosłowackich, bardzo dziękuję panie Piotrze, do tego, żeby mógł porobić nimi zdjęcia, przede wszystkim nagrać film pokazujący to, jak świetne są te aparaty, Flexarety i nie tylko, i jak je obsługiwać. No ale już ustawiliśmy czas, przysłonę, zmierzyliśmy odległość, robimy zdjęcie. Tutaj mamy przycisk z przodu, już w tych modelach, od modelu 5 jest taki przycisk z przodu, w modelu 3 i 4 nie, to jest z przodu, w 3 jest taki z góry. I przycisk jest zintegrowany z przewijaniem filmu. Przewinąłem film, więc naciskam spust. Zrobiłem zdjęcie. Nie jestem w stanie nacisnąć go drugi raz już. Nie ma tego możliwości, że ja się pomylę i zrobię podwójną ekspozycję. Znaczy, w modelu 7, takim jak ten, mogę zrobić podwójną ekspozycję, ponieważ tu jest guzik, tu, który mogę naciągnąć migawkę ponownie i zrobić kolejne zdjęcie. Naciągnąłem, naciągnąć i zrobić zdjęcie. I naciągnąć znowu i znowu zrobić zdjęcie. Jakieś długie czasy mi wychodzą. Natomiast, i teraz po zrobieniu już zdjęć przewijam znowu film. Nie mam kontrolki żadnej z tyłu. Przewijam, dopóki nie poczuję oporu. Jest opór, to znaczy, że mam tutaj 2, pojawia mi się 2 i znowu mogę zrobić zdjęcie. Dopóki nie zrobię zdjęcia, nie jestem w stanie przewinąć filmu. Mam przewinięte do oporu i teraz tak, przychodzę, jest naciągnięty film. No dobra, no to robię zdjęcie. Sprawdzam, film był nie naciągnięty, znaczy, że zdjęcie zostało już zrobione. I zrobię następne zdjęcie i robię następne zdjęcie. W każdej chwili mogę tutaj zrobić podwójną ekspozycję. Bardzo wygodnie i prosto w każdej chwili mogę sprawdzić. Jeśli dojdę do ostatniego zdjęcia, to było 4, to jest 6, 7, 8, 9. Mogę zablokować.
i wtedy nie nacisnę spustu, ale mam przewinięty, aha, odblokować, zrobić zdjęcie. Naprawdę bardzo wygodny aparat do robienia zdjęć. 10, 11. Ostatnie zdjęcie teraz będę miał. 12 jest 12, ostatnie zdjęcie zrobiłem i już nie dostanę oporu. I w tej chwili, zwijam film, aż zwinę go do końca. Pach, składam, otwieram, no, praktycznie, zwinięty jest film. Otwieram i wyjmuję. Obsługa jest prosta, wygodna, jak najbardziej. Od roku 1956 Flexalety dostały możliwość za pomocą FlexiKina, takiego zestawu, robienia też zdjęć, wykonywania zdjęć na filmach małoobrazkowych. Taki zestaw podstawowy składa się z takiej klapki dociskowej, rolki odbiorczej, dwóch elementów do rolki podawczej, tej, z której jest podawany negatyw, i przeważnie jeszcze ramek, w które wkładamy do środka, żeby ograniczyć pole widzenia. Aczkolwiek w tych aparatach, tu już jak się dobrze przyjrzeć, to tam jest taka ramka, która ogranicza pole, że można się zobaczyć, że jest, gdzie jest ta ramka małego obrazka. W modelu 6, 7 oraz Flexalet Classic można było robić zdjęcia rozmiaru 4,5 na 6 cm. Trzeba było też taką wkładkę do środka i też wkładkę tutaj na zewnątrz. Model 7 mógł jeszcze robić zdjęcia 24 na 24 mm na tym negatywie, ale to nie wiem, czy to ma sens. Przede wszystkim pokażę, jak się zakłada film małoobrazkowy do takiego aparatu, bo jest to inne. Przede wszystkim najpierw musimy założyć te roleczki. Jedna roleczka, ją się wkręca. Tu jest specjalny gwint, którym ją wkręcamy. Drugą roleczkę się po prostu tylko wkłada. Dlaczego jest tak, że jedną się wkręca, a drugą się... Dobrze wkładam? Dobrze wkładam. Wkłada? To ja nie wiem. No i musimy założyć tą rolkę, która odbiera. Te rolki... No wchodź. No, wskoczyła. Wskoczyła? Tak, wskoczyła. Te rolki, tak jak w tym wypadku, ona już była klejona, bo one są już kruche i w sumie, moim zdaniem, lepiej sobie kupić do niego nową rolkę. W tej chwili można kupić takie wykonane na drukarkach 3D za naprawdę kilkanaście złotych i używać tej nowej rolki, ponieważ te są tak kruche, że ta już była klejona wielokrotnie. No i rameczkę wkładamy do środka, ponieważ musimy mieć docisk filmu. Założyłem. Jest. Aparat został przerobiony na film małoobrazkowy. On będzie wiedział o tym dzięki temu, że jak zaraz pokażę, jak założę negatyw i będzie przewijał właściwe ilości negatywu. Tu jeszcze mamy do tego informację na zewnątrz, która pokazuje, jaki rodzaj filmu mamy założony. Czy jest to średni obrazek, czy mały. Działa to na zasadzie takiej, że ta klapka robi nacisk na... nie wiem, czy będzie widać na filmie. Robi nacisk i w momencie, kiedy nacisnę, to mi się przełącza z 60 na 35 szerokość filmu. Nie wiem, czy to widać na tym negatywie. Teraz się nie chce przełączyć z powrotem. Negatyw jak zakładamy. No, odciągamy rolkę, zakładamy z lewej, zsuwamy z prawej, klasycznie. I teraz musimy tutaj pod te roleczki, mam nadzieję, że je dobrze widać, wsunąć negatyw. Tak. Negatyw najlepiej jest przyciąć tak, jak ten jest przycięty. Taki ząbek do przodu. Tam naciągam, tu przykładam pod klapkę i w środek rolki tej. Gdzie jest ten środek rolki? Jest środek rolki. OK. I w środek tej rolki, tak żeby złapał. Zamykam, zakręcam. Liczy się powinien zerować. No i się liczy nie zerował.
Czemu się licznik nie zzerował? O, teraz się zzerował. Jest 0, 0 tutaj na liczniku. To jest bardzo ważne, żeby było 0, 0. I teraz obracam, aż poczuję opór. Jest. I powinna być cyfra 1. Jest cyfra 1. Aparat jest gotowy do zrobienia pierwszego zdjęcia. Oczywiście wszystko pozostałe ustawiamy tak samo jak przy normalnym średnioformatowym filmie. Robimy zdjęcie i przewijamy negatyw do następnego. Jest. Przewinięcie jest krótsze. Jest krótsze dlatego, że tam ta rolka inaczej jest ułożona, w tej chwili się obraca. Mamy zdjęcie numer 2. I tak robimy, dopóki trzecie musimy to pilnować, ponieważ przy 11 zdjęciu musimy wykonać dodatkową czynność, której nie wykonujemy normalnie, ponieważ aparat jest przystosowany do robienia 12 klatek na średnim formacie, więc po 12 klatce on przestanie po prostu przewijać. Co mi się zdarzyło? Zapomniałem, zrobiłem 12 zdjęcie, ojejku, i się zapomniałem. Tu jest 7, robimy zdjęcie 7, robimy zdjęcie 8, na spokojnie 9, co jakiś czas kontrolujemy, żeby się nie przegapić tego 11 zdjęcia, jest 10, ok, 11 zdjęcie, naciągam, nie robię zdjęcia i muszę wykonać teraz jedną czynność. To kółeczko muszę przekręcić na cyfrę 1, tym kółeczkiem. To jak będę przekręcał, o, widać było ładnie jak przeskoczyło, mam 1, 1. Zresetował mi się ten licznik do 1 z powrotem i mogę znowu zrobić to zdjęcie 11. Teraz jak przewinę, będę miał drugie, ale 12, bo to jest 1, czyli 12 zdjęcie. I tak będę przewijał, dopóki nie dojdę znowu do zdjęcia, że mi tu się pojawi 11. I wtedy znowu, powiedzmy, że jest 11. Przekręcam na 2. O, i pojawia mi się, że zamiast 11 tu jest w tej chwili 21. 21, robię zdjęcie i przewijam dalej, aż do samego końca. Jak skończy mi się negatyw, to go zwijam z powrotem od modelu w wersji, bo to wprowadzono w wersji 4, możliwość zakładania negatywów małoobrazkowych. Natomiast w wersji 5 od 50 bodajże 9 roku, jeśli dobrze pamiętam, dobrze mówię, 59 roku modele w wersji 5 miały możliwość zwijania powrotnego filmu, bo tak to wcześniej się kończyło tym, że po nawinięciu filmu trzeba było, zrobieniu zdjęć, trzeba było pójść do ciemni, otworzyć, wyjąć negatyw. Natomiast od tego modelu jest tak, że tu w środku znajduje się guzik, który muszę nacisnąć. Jeśli ja go nacisnę, tak jak tu wciskam, w tym momencie odblokowuje mi się ta rolka i za pomocą tylnej roleczki spokojnie zwijam cały negatyw do kasety. W tym nie zrobię tego, ponieważ ta rolka górna, na której nawijałem, była już tyle razy, już była klejona, kilka razy klejona i nie jestem w stanie wcisnąć, by trzeba było pewnie ją jakoś dopasować, ale nie będę tego robił. I w tym momencie możemy zwinąć negatyw z powrotem. Tu nie zwinę, ponieważ ta rolka jest po prostu już wyeksploatowana, powiedzmy, mocno, czyli klejona wielokrotnie. Do małego obrazka jeszcze należałoby wspomnieć o takim akcesorium, co się nazywa lupka. To nie jest lupka od Flexareta, to jest od Opemy. Ta lupka od Flexareta wygląda w ten sposób, jest większa, mocujemy ją tutaj i możemy w ten sposób używać go do kadrowania zdjęć i robienia zdjęć. Przewijamy, naciskamy, kadrujemy, naciskamy spust. Możemy to w ten sposób używać. Osobiście robiłem nim zdjęcia na małym obrazku, aczkolwiek uważam, że duży obrazek z niego wychodzi bardzo dobrze, a mały obrazek to tak mniej, znaczy to jest za duży aparat na mały obrazek. Tak? Miałem w niego włożony negatyw ten mały, jak go wyjmowałem, mówię, trochę duży ten mały obrazek jest, zwłaszcza, że obiektyw tu jest 180 mm, co oznacza, że mamy obraz, no, dla średniego formatu jest to w miarę standardowy obraz, wielkość, kąt widzenia dla średniego formatu. Natomiast dla małego obrazka jest to obiektyw już portretowy, już jest takie krótkie tele i powiem tak, niespecjalnie mi się podobało robienie małym obrazkiem, natomiast średnim formatem,
to naprawdę jest bardzo fajny aparat. Także jeszcze raz dziękuję panu Piotrowi za pożyczenie mi tych aparatów. Tobie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do obejrzenia innych filmów. Mam nadzieję, że będziesz już w tej chwili bez problemu mógł obsłużyć Flexareta, bo to jest bardzo dobry, fajny i warty fotografowania nim aparat. Mi się, bardzo dobrze mi się robiło 7 i bardzo dobrze mi się robiło zarówno 2, przy której musiałem przewijać jak w starszych aparatach film. Natomiast w 7, w której ten film sam się przewijał, robiło się tak jak w nowoczesnym, fajnym, żeby nie powiedzieć japońskim aparacie. Bardzo dobry aparat. Także polecam je do używania, a dzięki tej instrukcji mam nadzieję, że bez problemu sobie z tym poradzisz. Dziękuję za uwagę jeszcze raz i do zobaczenia.